Władzia radzi, jak zrobić kiszoną kapustę. Witamy Was serdecznie. Nagrywamy Wam bajecznie, bo to wszystko dla Ciebie, żebyś się poczuł jak w niebie. Piękne słowa wpisujecie i serduszka malujecie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ale my nie przestaniemy. Dzisiaj kisimy kapustę, ponieważ kilka osób mi już pytało, czy ja kiszę. Oczywiście, że ja kiszę i Wam pokażę, jak ja kiszę. I tak, raz, dwa. Woda się ugotowała. Mówią na mnie Władzie. Teraz idę po kapustkę. Kupiłam już taką gotową, szatkowaną, po 3 zł u nas na rynku. Wczoraj nakisiłam 35 kg. Sypuję do tej miski, to już jest moja miska sprawdzona. Moja mama jak robiła, ja jej pomagałam, to ona mi mówiła, ile solić, że na taką miskę, tak jak moje, to 2 garstki. Oczywiście solić grubą solą, no ale że tutaj marchwi tak nie za wiele, ja to lubię dużo marchwi. Jeszcze sobie dotarkowałam. Kapusta dobrze uszatkowana, nie jest za gruba. W zeszłym roku sama kroiłam. A beczułka 60-litrowa. Tu wchodzi 5 kg kapusty do tej miski, bo już obliczałam kiedyś. 5 kg, a 5 kg zostało. Biorę tą grubą sól, co do warzyw. To nie jest jodowana, nie jodowana. I sypię 1 garść i 2 garść. Jak ktoś ma dużą garść, to wystarczy 1. Żeby nie przesolić. Moje garście są małe. Wymieszam, żeby nie była w jednym miejscu. I wkładam do beczki. A tu już jest dużo kapustki. Soczek już puścił, jak ubijałam wczoraj. Wkładam delikatnie. I co miskę, to ubijam. Nie czekam, aż cała beczka będzie kapusty. Za każdym razem trzeba ubijać. Ona szybciej sok puszcza. No i co? Władzia porobi, Władzia rozda, bo tyle kapusty Władzia nie zje. Doładowałam marchwi, bo ja lubię dużo marchwi. Ona wtedy ładny kolor ma. Jest podzielona kapustka na pół. Biorę kołeczek, który mąż kiedyś zrobił kilkanaście lat temu. Ubijam takim kołkiem. Chyba do zaklinacza byków polecę, żeby mnie trochę wyszlifował. On takie rzeczy lubi. I tak ubijam. Bo jakbym nie ubijała, to by ona nie weszła. Tyle kilogramów. A ona już mięciutka. Wczoraj już ubiłam. Soczku ma. I ubijam. Ochlapałam się już. Ale efekt, o widzicie, jak pryska. Ile soku, ja chyba z oddali wezmę, a kamerę opryska. Ile soku. Dobra, następny. I znowu 2 garstki. O! Ktoś się śpieszy. 2 garstki. Do beczki się nie zmieszcza. A teraz Wam pokażę, jak się ubija kapustę. Naprawdę, kiedyś tak dziewczyny robiły. Moja kuzynka jeszcze do dziś to robi, żeby to było czysto, higienicznie. Ściągnę buciki, umyję dobrze nóżki, będę miała czyściutkie i będziemy nagrywać chłopów. Dzisiaj do Sarnowa zawitał Raymond. Tak. I teraz dusimy. Po co wałeczkiem? Ale fajnie. No, w beczce byłoby lepiej. Jak walnę o podłogę, dopiero się będzie działo. I miska sztywna, stój miseczko. Tak kiedyś kiszono kapustę. O, kto oglądał chłopów, to wie. Ale ona sok puszcza już mokro. Chyba najlepsze rozwiązanie. No jak zobaczą, to już mojej kapusty nie będą jeść. Będzie dla mnie więcej. No, żeby była beczka szersza, to bym wpadła. I co dzień bym tak tańczyła. Tydzień czasu i kapusta ukieszona. Ale mokro. O, ile soku już puściło. Widać sok? Między palcami?
No i po co kołek? No po co, jak są nogi? Ale fajnie, fajnie. A nogi jakie odpoczęte. Teraz to już kapusta ubita. Nie musowo kołkiem. A później ubijam ją co drugi dzień. I robię dziury, zostawiam. W tych dziurach taki szum odchodzi. Ta gorycz musi odejść. I nie przykrywać beczki. Musi być otwarta. Z 8 dni trzymam. Podłoga za ciepła. Ona się szybciej wykisi, bo kafelki podgrzewane. Tydzień. Trochę może więcej do słoików. I do piwnicy. Ile stoi w piwnicy? Oj, może stać i kilka lat. Ja jeszcze surówki z kapusty mam 3-letnie. Jest ochota, to się weźmie i się zje. O, i soczek i wszystko. Nóżki zaraz trzeba umyć, a teraz porobię trochę dziur. Mówiła mama, jak ja jej pomagałam kiedyś kisić, że kapustę się robi przed wszystkimi świętymi, bo po wszystkich świętych to ona się popsuje. Wierzę w to. Ona zawsze w październiku robiła kapustę. No i dość. Kałek wyciągam do umycia. Przykrywam w ten sposób, żeby tu powietrze dochodziło. Niech ona się kisi. I nie może stać w chłodnym, bo zgorzknieje. Musi być temperatura pokojowa. U mnie zawsze jest 20. Nigdy więcej. Nie lubię ciepłości. Jak ukiśnie dobrze, to wtedy wkładam do słoików. Wtedy już można ją jeść. Ale jak ukiśnie, to jeszcze pokażę, jak bigos się robi. Ja po prostu interesowałam się zawsze i tak się uczyłam. Taka ciekawa jestem, ciekawska.